Zawsze chciałem mieć fajne oświetlenie wokół telewizora, ale nie mam Philipsa, więc no co tutaj zrobić? Okazało się, że Govee ma na to rozwiązanie i dzisiaj zaprezentuję Wam inteligentne oświetlenie do Waszego telewizora, jakiegokolwiek telewizora. Zapraszam na recenzję Govee. Dzisiaj recenzuję dla Was Govee Immersion Kit, czyli zestaw świateł do telewizora, które mocujemy. Zaraz opowiem Wam dokładnie, jak to wygląda. Mocujemy do telewizora, dzięki czemu to wszystko, co się wyświetla na telewizorze, widzicie za nim. Więc jeżeli macie ścianę, no to macie taką fajną, ładną poświatę, która odpowiada idealnie temu, co się dzieje. Możecie to kojarzyć właśnie z telewizorów Philipsa. Oni to patentowali w dosyć dużej gamie ich telewizorów, możemy to znaleźć. No ale chcielibyśmy też mieć to w telewizorach LG, Sony, Samsunga. I właśnie po to, jeżeli nie chcemy kupować zestawu od Philipsa, Govee zaproponowało swoje rozwiązanie, które jest dosyć ciekawe, spełnia swoją funkcję i ma o wiele więcej elementów, niż moglibyśmy się spodziewać. Ale do tego zapraszam Was do naszego unboxingu tego zestawu, żebyście zobaczyli, jakie wrażenie na mnie zrobiło wszystko to, co się znajduje. A ja teraz przejdę z Wami do momentu montażu i powiem Wam, co gdzie montujemy, żeby mieć właśnie taki fajny efekt świetlny. Zestaw jest dosyć nietypowy. Dlaczego jest nietypowy? Spodziewałem się raczej czegoś, co byłoby podpięte do HDMI i szczytywałoby obraz po HDMI. Govee zdecydowało się na kamerę, fizyczną kamerę, zresztą potem zobaczycie w aplikacji, że widzimy to, co ona widzi, która szczytuje to, co się wyświetla na ekranie i przekazuje informacje do 3 urządzeń. Do paska LEDowego, który montujemy z tyłu telewizora. On jest dla 65-calowego telewizora, ale tutaj mamy 55 cali, spokojnie też możemy go zamontować. Wystarczy tylko, że trochę zepniemy te paski, oraz do 2 takich standów, które montujemy po bokach telewizora, które doświetlają nam ekstra jeszcze wyświetlanie. Te standy to jest coś ekstra, bo najczęściej mamy tylko i wyłącznie ten sam jeden pasek, a tutaj mamy większy obszar, dzięki któremu mamy oświetlenie wszystkiego tego, co jest wokół tego telewizora. Jeżeli chodzi o kalibrację tego rozwiązania, to jak widzicie, mamy kamerkę, a skąd kamerka wie, gdzie jest obraz? To są te elementy, które mnie mocno intrygowały przy unboxingu, czyli te pomarańczowe kwadraciki. Je montujemy na rogach telewizora oraz w połowie danej ścianki, dzięki czemu kamera wie, gdzie się kończy telewizor i wie, z jakiego momentu ma sczytywać oświetlenie. Te pomarańczowe kwadraciki, które montujemy, one są tylko oczywiście na czas kalibracji. Przyklejamy je za pomocą taśmy dwustronnej, nie niszczą matrycy. No i potem je oczywiście ściągamy. To jest tutaj tylko po to, żebyście widzieli, jak to wygląda. To nie jest oczywiście na stałe. W zestawie mamy również bramkę, na której mamy przyciski, gdzie możemy też sterować tym rozwiązaniem, no ale ją raczej montujemy gdzieś z tyłu i rzadko używamy, bo to nie jest rozwiązanie smart, którym chcemy sobie przyciskami klikać, tylko mamy tym sterować albo automatycznie, albo za pomocą telefonu. Wykonanie produktów Govee, jak dla mnie, jest trochę zbyt plastikowe i z tym mam problem, jeżeli chodzi o te standy. One spełniają swoją funkcję, ale czuć, że to jest plastik. Ta kamerka mi się kojarzy osobiście z kamerkami do wideokonferencji, które są na telewizorach, więc nie mam z nią problemu pod tym kątem, no bo trochę jest jakby ekstra funkcja telewizora, więc jest w porządku. Trochę mnie śmieszy, że to jest kamera, która się po prostu patrzy wprost na telewizor, ale można się do niej przyzwyczaić. Poza tym to rozwiązanie ma być trochę niewidoczne, czyli ten cały pasek LEDowy mamy z tyłu i finalnie, jeżeli chodzi o cały ten zestaw z telewizorem, to po chwili czujemy, jakby to był jeden z elementów telewizora i nie mamy z tym problemu. Tak jak na przykład nie mamy problemu z soundbarami, które leżą pod telewizorem. Parę słów o specyfikacji technicznej. Jeżeli chodzi o jasność tego zestawu, to mamy 400 lumenów, więc jest jasno. Jak Paweł go testował, to już potem z czasem po prostu obniżał jasność, bo faktycznie trochę mamy takie żarówy, co jest moim zdaniem plusem, bo jeżeli macie dużą ścianę, to Wam to fajnie ją doświetli. Ilość kolorów to mamy 16 milionów kolorów, więc mamy pełny zakres tak naprawdę kolorów. Mamy od zimnego do ciepłego światła. Odświeżanie to jest 25 000 Hz, więc moim zdaniem z perspektywy takiej specyfikacji technicznej, to jest to bardzo fajny zestaw. Aplikacją do sterowania jest Govee. Już ją wcześniej Wam pokazywałem przy okazji innych sprzętów Govee. Aplikacja jest fajna, bo jest dosyć czytelna i z jednej strony mamy tryby automatyczne, które, powiem szczerze, ja też często używam przy dużej ilości urządzeń, i mamy też do czynienia z rozwiązaniami bardziej szczegółowymi, z większą ilością detali, jeżeli chcemy sobie poustawiać je szczegółowo. No teraz, co możemy zrobić w tej apce? Na samej górze to, co widzicie, to jest nasz zestaw, czyli telewizor i standy. Ja sobie mogę tutaj wyłączyć.
Proszę, wszystko wyłączone, albo powłączać. Po kolei. Działa nam to po Bluetoothie. Oczywiście raczej nie będziemy się aż tak bawić, żeby nie wiem, jeden scen sobie wyłączyć, ale mamy taką opcję. Mamy efekt slap, czyli możliwość ustawienia jednego konkretnego koloru, na przykład zielonego na wszystkim. Jeżeli chcemy mieć, nie wiem, jakiś nastrój albo chcemy sobie doświetlić właśnie w danym kolorze, no to tutaj mamy bardzo dużą ilość tych kolorów, które widzicie. Mamy timer, czyli możemy sobie ustawić, żeby o jakichś konkretnych godzinach i żeby to się powtarzały, były jakieś konkretne kolory. Jeżeli chcemy na przykład wieczorem mieć właśnie bardziej romantyczny nastrój, a rano chcemy, żeby były bardziej zieleń, która ma nas pobudzić. Mamy możliwość właśnie jasności ustawienia. Tak jak możecie zobaczyć. No i mamy tryby. Tryby są moim zdaniem zawsze najfajniejsze. Więc tak, jakie mamy tryby? Tu mamy akurat tryb kolorów, że mogę sobie poustawiać konkretne kolory. Mamy tryb wideo, czyli to, co on widzi na telewizorze, no to do tego się dostosowuje i to jest moim zdaniem główny ten element, w którym działamy. I to jest główny powód, dla którego kupujemy ten zestaw i powiem szczerze, że potem z czasem raczej będzie tak, że po prostu sobie zostawicie ten tryb włączony i tyle. Mamy muzykę. Czyli w tym momencie jak ja mówię, albo jak leci muzyka, no to się dostosowuje. Możecie sobie zobaczyć zgranie mojego głosu z tym, co się tam wyświetla, więc dobry temat na imprezę. Jeżeli chcecie sobie na przykład rozkręcić ją i mieć jeszcze fajne oświetlenie. Mamy możliwość scen i mamy tutaj, nie wiem, imprezkę, mamy dance party, mamy możliwość tego, że sobie jemy i wtedy jest takie kółko. Do końca nie rozumiem, o co chodzi z tym, że wszyscy jemy i on tak się krąży w kółko i nie wiem, wszyscy mają się zahipnotyzować tym, ale dobra. Mamy też przygodę. Proszę, oto przygoda. I on tak się też kręci. Ogólnie wszystkie one się sprowadzają do tego, że one się w różne dziwne strony kręcą, ale mamy sceny, ich jest dużo. Ich jest naprawdę dużo. Mamy festiwal, mamy funny, emotion, electrodance możemy sobie ustawić. Tak jak wam wspominałem, dużo opcji Govi nam oferuje i możemy sobie naprawdę klikać do tego, ile chcemy. I mamy też do yourself, czyli jeżeli chcecie jeszcze bardziej z czegoś wyciągnąć, to możecie się tam pobawić. Dla mnie to jest naprawdę, że tak powiem, wystarczające. Ja sobie jeszcze wrócę do tych scen i wam pokażę jeszcze w szczegółach. Więc jeżeli mamy wideo, to możemy sobie ustalić, czy chcemy mieć jeden kolor, czy chcemy mieć różne kolory, czy chcemy mieć na przykład te segmenty, czyli to, żeby te bary były w stanie wyświetlać kolory, kilka kolorów jednocześnie. To jest fajna rzecz, bo tak naprawdę dzięki temu jeden bar nie wyświetla jednego koloru, ale może wyświetlać dwa kolory, na przykład u góry czerwony, a na dole dajmy na to fioletowy i też mamy opcję, czy ma być spokojny, czy ma być bardziej dynamiczny w stosunku do tego, co się dzieje na ekranie. Jak sobie wrócę do muzyki, to też widzicie, czy ma być bardziej rytmiczny, czy ma być synchronizacja. To jest też ważna rzecz. Czy ma być synchronizacja przez telefon i wtedy on się dostosowuje do tego, co słyszy nasz telefon, czy ma być synchronizacja z paskiem LEDowym, bo jest tam czujnik i też sobie ustawiacie w zależności od tego, czy muzyka jest bliżej telewizora, czy muzyka jest bliżej telefonu. Mamy opcję, czy chcemy mieć heavy bassy. A jak wejdziemy sobie w kolory, to jest to, o czym wam wspominałem, czyli te bary, jak widzicie, mają wiele punktów. I ja sobie mogę na przykład ustawić, że góra ma być czerwona. Tak, proszę. I w tym momencie góra jest czerwona i widzicie, że zmienił się kolor w tle. Więc tych opcji Govi nam daje po prostu ogrom i naprawdę możemy sobie klikać dowoli jak chcemy i on będzie się do tego dostosowywał. Teraz pokażemy wam kilka filmów, które będą się działy na ekranie i zobaczycie sami, jak to wszystko współgra.
Jeżeli jeszcze chodzi o wady tego rozwiązania, to dwie takie główne, na które Paweł zwrócił uwagę. Po pierwsze, gdy pierwszy raz go uruchamiamy, to kolory są bardzo jasne i musimy pamiętać o tym, że mamy bardzo dużą możliwość personalizacji tego, więc nie przestraszcie się, że będzie, nie wiem, strasznie jasno i krzykliwie, możecie to potem dostosować, ale ten pierwszy efekt jest taki mocny. A po drugie, co już moim zdaniem jest trochę większym problemem, jest to, że on bardzo dużo kolorów interpretuje jako czerwony. Więc tak jak widzieliście, jest duża przewaga czerwonego, często jakieś brązy on też dalej widzi jako czerwień, więc to może Was trochę irytować w tym zestawie. Ogółem, moim zdaniem, rozwiązanie mimo wszystko jest bardzo fajne i możecie mocno urozmaicić sobie swoją ścianę za telewizorem i to będzie fajnie współgrało. Jest takie rozszerzenie ściany do tego, co jest w telewizorze. Mi się zawsze to rozwiązanie podobało, a Govee zrobiło, no powiedzmy sobie szczerze, fajną, tanią alternatywę, bo to kosztuje trochę ponad 100 euro, czyli tam 450 zł, około 500 zł musicie za to wydać. W stosunku do telewizora, który musicie wykupić z taką funkcją, to jest różnica, czy do całych zestawów Philipsa, które też są zdecydowanie droższe, no to tutaj mamy to o wiele taniej, a mamy tą funkcję, no i bardzo fajnie to działa, więc jeżeli szukacie ciekawego prezentu albo chcecie sami sobie rozwinąć swój telewizor, no to warto jest zainwestować moim zdaniem w ten zestaw Govee i ja go Wam polecam. Polecam go Wam Paweł, u którego kręcimy ten film i muszę przyznać, że fajne rozwiązanie. Ja chyba też sobie muszę coś takiego sprawić. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu i jak zawsze wbijajcie na nasze pozostałe filmy, subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie razem z nami na SmartMe.